To, co dla dzieci wydaje się być niewinną rozrywką, nagle okazuje się być naszpikowane, wydumaną propagandą z mnóstwem różnorakich podtekstów, sugestii, narracji, które mają niecne podstawy. W końcu dla niektórych jest logiczne, że podchodząc do prac koncepcyjnych nad utworzeniem nowej bajki, jasne jest jak słońce, że niektórym twórcom przychodzą niecne pomysły do głowy, żeby oprzeć opowieści na podtekstach dotyczących narkotyków, rozszczepiania osobowości czy rasizmu. Niektórzy są zdania, że bajki, na których wychowały się całe pokolenia, miały celowo zatrute umysły skandalicznymi podtekstami. Alan Alexander Milne stworzył Kubusia Puchatka, inspirując się ukochanym misiem jego syna. Problemy z Kubusiem się zaczynają w momencie, kiedy kanadyjskie Towarzystwo Medyczne postanowiło w ramach żartu opublikować niewinną teorię mającą bawić, uczyć i przede wszystkim uświadamiać, jak bardzo ważne jest zdrowie psychiczne każdego z nas. Niestety wielu uznało, że to nie żart i potraktowało teorię kanadyjskiego towarzystwa na serio. Okazało się, że dowcip zaczął żyć własnym życiem. W raporcie pracownicy podali, że w 100-milowym lesie każda z postaci cierpi na jakieś zaburzenie psychiczne. Prosiaczek ma długo nieleczone stany lękowe. Tygrysek aż się prosi, żeby mieć ADHD, a kłapouchy ma depresję. W końcu to, czy dzień jest dobry, jest przecież wątpliwe. Sowa ma tendencje narcystyczne i cierpi na dysleksję. Królik ma nerwice natręctw. Oczywiście główny zainteresowany, czyli Kubuś Puchatek, kompulsywnie, patologicznie i bezwstydnie się objada. Choć specjaliści z Wydziału Pediatrii Uniwersytetu Dalhousie nie mogli dojść do porozumienia, czy miś jest obsesyjnie skupiony na miodzie z powodu zespołu dysfunkcji poznawczych czy zespołu Touretta. A jeszcze jest postać Krzysia, który co prawda nie został skwitowany jako skrzywiony psychicznie, ale i tak mu się oberwało, bo podsumowano, że brakuje mu nadzoru rodzicielskiego. Spędza za dużo czasu ze zwierzętami, a niektórzy sugerują, że Krzyś ma schizofrenię. W końcu rozmawia tylko z pluszowymi zabawkami. Autorem jest biolog morski Stephen Hillenburg, który pomysł na serial czerpał z niepublikowanego komiksu The Intertidal Zone, którego sam był twórcą. Zwolennicy teorii spiskowych są zdania, że miasteczko, w którym mieszkał SpongeBob Kanciastoporty, Bikini Dolne, nie jest przypadkowe. Zamiast kojarzyć, że w końcu co jak co, ale najbardziej nadmorskim strojem może być bikini, to spiskowe skojarzenie jest z atolem Bikini, gdzie amerykańska marynarka swego czasu w latach 1946-58 przeprowadzała testy nuklearne. Stąd bajka musi przedstawiać napromieniowane mutanty. Następną bajką z przeznaczeniem dla dzieci, ale nafaszerowaną złymi wibracjami, Król Lew padł ofiarą oskarżeń o spiskowość, bo posiada ukryte przesłanie. Oczywiście musi to być wątek zachęcający do wojny z Meksykiem. Okazuje się, że oryginalnej wersji językowej niecnym hienom nadano meksykański akcent. Zamiast zrozumieć, że Disney zwyczajnie wycofał się z mocno rasistowskiego potraktowania ludności meksykańskiej, zwolennicy ubierają cały temat w ciepłą kołderkę emocjonalną spektaklu informacyjnego, bo Meksyk chce napaść na USA, a USA się broni. Inna interpretacja dotyczy nieprzepuszczania nielegalnych imigrantów z Meksyku przez amerykańską granicę. Jednak skojarzenia na tym się nie kończą. W scenie, gdzie Skaza zaczyna śpiewać o tym, że nadejdą czasy jego rządów, widać w tle półksiężyc. A to przecież ewidentny symbol islamu. A żeby tego było mało, wykonywanie piosenki przypomina nieco przedwojenne przemówienia Adolfa Hitlera. Jeśli się uprzeć, to wiele bajek można wziąć na celownik. Tinky Winky z czerwoną torebką budzi u wielu wątpliwości natury jej orientacji seksualnej, tylko nikt się nie pyta, kto o zdrowych zmysłach w bajce dla maluchów patrzy na postaci, zastanawiając się, jakiej są orientacji seksualnej. Dlaczego to pytanie nie padło w dyskusji? Z jakichś względów noszenie czerwonej torebki jest równoznaczne z ukrytym podtekstem homoseksualnym, a nikomu nie przeszło przez myśl, że być może Tinky Winky jest dziewczynką, albo że naprawdę małe dzieci wcale nie przywiązują wagi do
płciowości, tak jak sfrustrowani dorośli ludzie. Okazuje się, że w ogniu krytyki stanął również sam miś Uszatek, którego swego czasu zarzucano homoseksualizm, bo był zawsze pogodny, mieszkał sam i obsesyjnie wręcz dbał o wygląd. Pomyje w tej kategorii również wylano na Bolka i Lolka, którzy trafili na niemieckie pismo dla homoseksualistów z zamiarem promowania warszawskich Dni Równości, mimo że byli w końcu braćmi. Za gejów również uznano nawet Żwirka i Muchomorka. No, skoro mieszkają razem, to co? Jedyny wniosek według niektórych. Z polskich bajek oberwało się panu profesorowi Ambrożemu Kleksowi. Pod znakiem zapytania stoją jego intencje, bo kto normalny daje dzieciom piegi, które następnie sprawiają, że dzieci mają kolorowe wizje? W USA i nie tylko popularnością cieszą się Simpsonowie, nie od dziś. Wielu jest zdania, że twórcy serialu animowanego przewidzieli zamach na WTC z 11 września. Scenarzyści serialu podobno mają prorocze właściwości. W odcinku zatytułowanym The City of New York vs. Homer Simpson pojawia się okładka gazety z 2 wieżami, które układają się w cyfrę 11 oraz numerem 9, który ma oznaczać 9. miesiąc roku. Wrzesień. Simpsonowie mieli też przewidzieć prezydenturę Trumpa, czy trend na selfie, ale nikomu nie przychodzi przez myśl, że skoro scenarzyści mają takie prorocze właściwości, to może należałoby oczekiwać nieco więcej sprawdzonych przepowiedni. W końcu odcinków powstało około 750. Co do bajki o Flintstonach również dopatrzono się spiskowej teorii. Przyczyną był odcinek dotyczący tego, jak rodzina Freda obchodziła Boże Narodzenie. Jak mogli tego dokonać, skoro akcja toczy się przed narodzinami Jezusa? I zamiast podać oczywistą odpowiedź, że tym sposobem widownia dziecięca miała mieć jeszcze silniejszą więź z głównymi bohaterami, to wymyślono, że to dlatego, że Flintstonowie żyją w czasach postapokaliptycznych, gdzie świat uległ zniszczeniu podczas nuklearnej zagłady. No przecież oczywiście. Jedną z co bardziej rozbrajających teorii spiskowych jest ta dotycząca Smurfów, bo ci są komunistami i faszystami. Prowodyrem całej sytuacji jest francuski socjolog Antoine Bueno, chcący wybić się na salony popularności swoją kontrowersyjną tezą w pracy Mała niebieska książeczka. Tam autor podsumowuje, że Papa Smurf wykazuje bardzo autorytarny i paternalistyczny charakter. W jego wiosce wszystko jest wspólne, nie ma własności prywatnej, a Smurfowa ekonomia żywcem ściągnięta została z gospodarki socjalistycznej. Żeby tego było mało, socjolog zwraca uwagę, że w opowieści o Smurfach jest wątek antysemicki. Gargamel jest uosobieniem Żyda, bo jedynie o tym świadczy nos. Smurfy jego zdaniem to nic innego jak tylko partia niebieskich rasistów chodzących w swoich mundurach. A ich wioska? No oczywiście, że jest komunistyczna, bo jest napędzana centralnym planowaniem, w której nikt nie może zmienić już przydzielonej funkcji. Lista bajek toksycznie interpretowanych zdaje się ciągnąć w nieskończoność. Opowieści o Scooby-Doo dotyczą tak naprawdę globalnego kryzysu, bo akcja zawsze toczy się w opuszczonych miasteczkach. Bohaterowie rzucają się na wszelką napotkaną formę jedzenia. Do tego Shaggy najwyraźniej jest uzależniony od marihuany, bo wiecznie jest głodny. Łatwo popada w paranoję i ciągle gada z psem. Opowieści o atomówkach to nie historia o 3 dziewczynkach zjednoczonych, by walczyć w imię dobra, tylko tak naprawdę jest to jedna dziewczynka z rozszczepioną osobowością, gnębiona przez swojego złowrogiego brata Mojo Jojo. Opowieści o Dexterze dotyczą maniakalnego chłopca, który sklonował swoją rodzinę, by mieć z nimi święty spokój. Jego prawdziwa rodzina za to zginęła w wielkim wybuchu. Ludzie! Żadna z wymienionych bajek w żadnym wypadku nie przeszkadzają dzieciom, a szczęśliwie podteksty dorosłych, skrzywdzonych, skrzywionych i chorych dorosłych nie stoją dzieciom na przeszkodzie w ciągłym oglądaniu bajek. Dzieci, dla których bajki są stworzone, nie są więc narażone na ukryte podteksty, którzy wymyślają obłąkani dorośli. Prawda jest taka, że każdą bajkę można interpretować w chory i naciągany sposób. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.